Cześć, tu Valencianistas z AppGallery, z Państwa 106 i Sojuszu Art of Dead. Dzisiejsze wideo zostało poświęcone jednej z najlepszych rozgrywek, jakim jest faza wojenna State vs State. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Chodzą plotki, że to jeden z ostatnich, jak nie ostatni moment na grę na starych zasadach, w których walczymy do 8 godzin lub posiadając 4 godziny holowania stolicy. Kolejny State vs State może być już na nowych zasadach, gdzie aby wygrać musisz angażować całe państwo w zbieranie punktów za okupacją stolicy i budynków wokoło niej. Dużo ryzykuję w dzisiejszym wideo po tym, jak dostałem ostrzeżenie od maskotki stanu 98, w którym to ostrzeżeniu jasno dano mi do zrozumienia, że już szykuje się pozew o naruszenie dóbr osobowych, że RODO, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, że zdjęcie w awatarze, że nickname, że ten film zniknie szybciej niż spadnie 11 kropla w eksperymencie kropli paku, znany też jako eksperyment kropli smoły. Ale z drugiej strony myślę, że warto zaryzykować. W końcu świętuję kolejne urodziny i taki smaczek ekscytacji i czegoś nowego to zawsze fajny efekt. Coś nowego, czego w życiu nie doświadczyłem, a doświadczenia powinniśmy zbierać latami. Kiedy chodziłem do przedszkola, mieliśmy taki zwyczaj, że o określonej godzinie solenizant chodził po całej klasie i częstował cukierkami, batonikami czy lizakami swoich kolegów i koleżanki. Wymyśliłem, że to świetny pomysł i dzięki hojności AppGallery Polska przygotowałem kupony w postaci Redeem Codes dla każdego, kto skomentuje ten filmik. Niestety jest jedno obostrzenie, kody działają tylko graczom State of Survival, którzy ściągnęli grę z AppGallery. Obojętnie którego kraju, nie musi być to w tym przypadku polskie AppGallery. Przy okazji pamiętajcie o trwającej kampanii kuponowej w AppGallery Polska. Tańsze pakiety czekają na Was. Wróćmy do State vs State. Faza przygotowań poszła nam dobrze, choć nie był to spacerek, obydwa państwa szły łeb w łeb, żeby na półmetku wydarzenia państwo 106 wysunęło się na prowadzenie, którego nie oddało do samego końca. Zwycięstwo w fazie przygotowań miało jeszcze jeden cel – zabezpieczyć gubernatora, aby został on w 106. Ponieważ bardzo obawialiśmy się graczy i sojuszów z państwa 98. Zarówno FFS, pełna nazwa sojuszu została usunięta ze względu na ochronę danych osobowych, jak i United We Stand prezentują wyższy poziom battle power, a wcześniejsze walki State vs State nie napawały optymizmem, jeżeli chodzi o współpracę w naszym małym stanie 106. O dziwo, jak widzieliście na początku filmu, porting poszedł nam bardzo dobrze, całe topowe sojusze 106 znalazły swoje miejsca około stolicy. Na pierwszy rzut oka brakowało graczy gospodarzy. Po kilku chwilach zorientowaliśmy się, że o stolicę będziemy walczyć z sojuszem numer 1 w 98, czyli FFS. I tu na początku zaczął się mały stres, gdy niemal od razu gospodarze rzucili się do szturmów. Najpierw 4, ale źle wypełnione, a poza tym gracze FFS po prostu trochę zaspali i startowali z dość odległych pozycji w odniesieniu do stolicy. Dlatego marsz zajmował im masę czasu. Drugim problemem, który zauważyłem, a który na szczęście u nas nie istnieje, jest czas. Uruchomienie rajdu to jedna strona medalu. Zrobienie to w czasie, aby inni liderzy rajdów uderzyli w tym samym czasie, to druga strona medalu. Jest jeszcze trzeci problem, który zauważyliśmy w czasie naszej wewnętrznej walki o stolicę 2 tygodnie temu. Behemoth. Bezwzględny i bezlitosny game changer. Małpa, która gracza free to play może zmienić prawie w heavy spendera. Goryl, który zmienia oblicza wojen. Lekcja, którą odrobiliśmy po ostatnim Capital Clash, a której lekcji nie odrobili nasi rywale. Odpowiednia motywacja zespołu, dobre przygotowanie fizyczne i kondycyjne naszych małp, kanał głosowy Discord i spamowanie odpowiednim ustawieniem graczy do szturmów. To tylko część strategii przygotowawczej do dzisiejszego dnia. Jednakże, ku naszemu zdziwieniu, po początkowym, mocnym, choć dość chaotycznym ataku na stolicę, gracze FFS spuścili z tonu i zaczęliśmy się poważnie martwić o punkty w fazie wojennej. Z każdą kolejną minutą i z każdą naszą zwycięską obroną w stolicy w szeregach rywali zaczęło się przerzedzać. Rajdów było mniej, były coraz większe dziury czasowe między nimi i były ustawiane przez osoby, które wcześniej nie robiły rajdów. Tak jakby zeszło całe powietrze z napompowanego balonika i głos w grze zabrali ci, którzy chcieli grać, a nie tylko walczyć na słowa na state czacie. Oczywiście nie było tak, że odcięliśmy gospodarzy od ich możliwości. Również przegrywaliśmy obrony, kiedy nadchodziły na nas 3 lub 4 rajdy, ale bogaci we wcześniejsze doświadczenia potrafiliśmy to skutecznie skontrować. I tak po 2 godzinach gry nastąpiła zmiana warty.
Sojusz United We Stand, widząc nieporadność swoich kolegów z teoretycznie mocniejszego FFS, zaczęli zgrywać czasowo rajdy z FFS i sytuacja, która wydawała się jasna i klarowna, czyli duża przewaga czasowa, zaczęła się komplikować. Współpraca FFS z United We Stand nie trwała długo. Prawdopodobnie brak aktywnych, silnych graczy w pierwszym z wymienionych sojuszów sprawił, że FFS zamiast atakować stolicę i zbierać minuty, zaczęło pojawiać się w wieżach. Trzeba przyznać, że wybrali do tego kiepski moment, bo zdecydowali się na ten ruch po ponad 3 godzinach gry, z których to godzin mieliśmy zdecydowaną większość po swojej stronie, biorąc pod uwagę czas, w którym zajmowaliśmy stolicę. A więc walka o stolicę w państwie 98 przyjęła bardzo niecodzienny obrót. Zdarzało nam się walczyć o stolicę przeciwko 2 sojuszom, które ze sobą współpracowały. Zdarzało nam się walczyć przeciw całym państwom, a nawet walczyliśmy przeciwko wrogiemu państwu, któremu pomagał sojusz z naszego rodzimego stanu. Ale tym razem walczyliśmy z 2 sojuszami, ale nie jednocześnie, tylko jeden po drugim. Po tym jak FFS został wypunktowany, w ringu pojawił się teoretycznie słabszy sojusz United We Stand, który, jak się później okazało, był znacznie ciekawszym rywalem, aktywniejszym i bardziej zgranym. Po zmianie przeciwnika walczącego z nami w stolicy, zaczęliśmy grać Double Rally, na które przeciwnik również odpowiadał w odpowiedni sposób, czego efektem były częstsze i ciekawsze raporty, czyli solidna porcja informacji do analizy. United We Stand pokazało, że wie, jak grać Double Rally i robili to naprawdę dobrze. Walka o stolicę przerodziła się w walkę raid za raid, Ghost Rally za Ghost Rally i nie ujmując nic sojuszowi FFS, dopiero teraz batalia zaczynała wyglądać tak, jak powinna wyglądać od samego początku batalia State vs State. Śmiem twierdzić, że gdybyśmy walczyli od samego początku z United We Stand, to podział czasu zajmowania stolicy byłby zupełnie inny. Pamiętacie, jak na początku filmu oraz chyba we wszystkich wcześniejszych filmach związanych ze State vs State mówiłem o tym, że państwo 106 jest na tyle skłócone, że woli przegrać bitwę o stolicę niż pomóc nam walczyć w imię chwały 106. Z biegiem czasu, pod naciskiem rywali oraz ponieważ część naszych graczy musiała wrócić do swoich obowiązków w prawdziwym życiu, poprosiliśmy 2 topowe sojusze z państwa 106 o pomoc. Nie sądzę, by ktoś z naszych liderów spodziewał się takiej odpowiedzi, jaka nadeszła od International oraz Family of Nations. Odpowiedź brzmiała tak: jasne, pomożemy wam. I wtedy zaczęła się dziać magia. Sojusz Art of Death od samego początku nastawiony był na walkę, a mając za sobą wsparcie od International oraz Family of Nations, mogę powiedzieć, że weszliśmy na nowy, wyższy, nieznany do tej pory poziom. I mimo ogromnych starań Double i Triple Rally, United We Stand nie było w stanie odebrać nam przewodnictwa w czasie zajmowania stolicy, a kiedy zabrakło nam możliwości, by ustawić kontr-raid na 3. lub 4. raid rywali, to wtedy pojawiali się przyjaciele z International lub Family of Nations, którzy w odpowiednim czasie wyjaśniali sytuację, atakując raidem kilka sekund po przyjęciu stolicy przed United We Stand, uniemożliwiając graczom z państwa 98 zbieranie minut. W ten sposób po raz pierwszy od połączenia 2 państw 106 i 131, czyli od kwietnia 2022, byliśmy świadkami współpracy. Potrzebowaliśmy aż 7 miesięcy, żeby pojąć, że niejako jesteśmy na siebie skazani, czy chcemy tego, czy nie. Więc lepiej dla każdego, abyśmy wyciągnęli z tej koegzystencji jak najwięcej. Wyjazdowe zwycięstwo to zawsze wielka frajda i powód do zadowolenia. Zmotywowanie około 40 osób będących w ciągłej grze to nie lada wyzwanie, a współpraca sojuszów po wielu miesiącach wzajemnego obrzucania się nieczystościami to również bodziec, który przywołuje uśmiech na usta. Ale muszę również podkreślić, że rywale z państwa 98 zasłużyli na słowa uznania za walkę do końca, za upór, za niepoddanie spotkania bez walki. To był dobry mecz i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Mam nadzieję, że spodobało Ci się dzisiejsze wideo. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, aby być na bieżąco z wydarzeniami Art of Death i Państwa 106. Na dziś to tyle. Do usłyszenia niebawem. Cześć.